Cześć kochani, znów się widzimy. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia i dzisiaj waszym, państwa i moim gościem jest pan Sławomir Sieracki, Sławek Sieracki. Jak zwykle ci wszyscy rozmówcy, którzy się pojawiają w moim świecie i w waszym, szybko przechodzimy sobie na ty, bo zazwyczaj to są ludzie, z którymi jest jakiś związek, jak to mówią Rosjanie, paduszam. Podobne charaktery, chyba że ktoś nie ma podobnego charakteru, to się nie rozmawia nawet, bo to się wyczuwa i tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj więc porozmawiamy sobie ze Sławkiem o jego ścieżce, o tym, co robi. Słuchajcie, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma własną ścieżkę życiową. Każdy mieszka w innej miejscowości, gdzieś tam, albo nawet jak w tych samych, to różne ścieżki wydeptał w życiu. I czasami warto wysłuchać historii innych ludzi, bo może coś będzie podobnego, może się czegoś nauczymy. Nikt nie jest alfą i omegą, ja ciągle to powtarzam. Nawet takie guru, takie, zaznaczam, na końcu, takie guru jak ja, jedyny oświecony autorytet w pewnych względach. Kpię sobie akurat z tego, bo bardzo nie lubię tych określeń. Autorytet, ekspert. No w ludzkim językiem jakoś to trzeba określić, ale bardzo chętnie się też uczę się od ludzi, którzy coś przeżyli. Czasami, słuchajcie, warto poświęcić cały dzień na jakieś szkolenie, pojechać, żeby usłyszeć jedno chociażby zdanie, które po prostu uruchomi jakąś klapkę w mózgu. Naprawdę. Kiedyś usłyszałem od pewnego mojego wykładowcy, takiego człowieka, od którego się bardzo dużo nauczyłem, że mówi: panie Nuszu, naprawdę warto było posiedzieć 2 dni na pewnym szkoleniu, żeby usłyszeć jedno zdanie. I tak przy okazji powiem to. Bo ten człowiek pracował w ubezpieczeniach, ja też, w systemie MLM, czyli network sieciowy, i on pojechał, miał bardzo wysokie już stanowisko w hierarchii, jakiś tam dyrektor generalny i tak dalej, więc ludzie tak patrzyli: panie Marku, pan tutaj? To od pana wszyscy się uczą. I powiedział takie coś. Na przerwie stał pewien człowiek, wokół niego wianuszek ludzi i jeszcze inny człowiek dyskutowali. I ten drugi człowiek, powiedzmy, opowiadał ze swadu, jakie to on odnosi sukcesy, ile to on ma klientów, ilu ma partnerów biznesowych i czego on tam nie zrobi. A ten drugi, tak stojący cicho, zapytał, mówi: dobrze, masz wielu tych partnerów biznesowych, netto czy brutto? I ten opowiadający, pan Marek, mówi: panie Januszu, dla tego jednego zdania warto było odsiedzieć 2 dni na szkoleniu. Dobrze, ja już postaram się pomilczeć. Sławku, pochodzisz z Gniezna. Robisz taki projekt Moto Gniezno, to znaczy, że rozumiem, że jesteś motoroniarzem? No dobra, Motocyklistą, fanem motoryzacji. Jesteś tak. współautorem książki Pomysłowi Kreatywni. Realizujesz projekt Relacja Marzeń. Zajmujesz się fototerapią, czyli specjalnymi urządzeniami, mili urządzeniami, które po prostu wspierają organizm. I wiele, wiele innych projektów robisz. Ja bym chciał, żebyś opowiedział nam wszystkim coś o sobie, jak do tego doszło, bo kim jesteś? Tak jak mówiliśmy, masz własną ścieżkę życiową, czym się tam zajmowałeś, a więc czym? I co ci oświeciło, że wszedłeś w takie tereny, relacja marzeń, pomysłowi Mhm. kreatywni? Co ty chcesz zmieniać w życiu, chłopie? Po co? Na co? Może chcesz zbawić świat? Oddaję ci głos. Witam Cię, Januszu, witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, którzy nas tutaj słuchają, oglądają. I tak, 30 lat temu, mniej więcej to będzie 30 lat temu, wybrzmiało w moim serduchu taka rzecz, że jak patrzyłem sobie na świat dookoła relacji międzyludzkich, no to tak sobie patrzyłem na niego i mówię: słabo to wygląda. Dużo zawiści, oceny, podkładania, już nawet tak użyję takiego mocniejszego słowa, świń. Tak, E,
takiego naprawdę nieprzyjaznego stosunku do drugiego człowieka i sobie myślę, mówię, nie podoba mi się, jak to wygląda ta rzeczywistość. I poczułem wewnętrznie, że chcę mieć realny wpływ na to, jak ten świat wygląda Mhm. dzięki. Ale dobra, nie wiedziałem wtedy jeszcze, jak to zrobić. No i sam nie byłem jakimś super przykładem do tego, żeby brylować i Byłeś wielkim grzesznikiem. powiedzmy, że możemy jakoś tak to ująć, ale Synu, generalnie. rozgrzeszam cię tym, bo ja byłem taki sam i jestem nadal. Ale czułem, że po prostu to jest mój kierunek i gdzieś w trakcie to wybrzmiewało coraz bardziej, że ja po prostu chcę inspirować ludzi nie tylko w Polsce, ale na świecie, czyli globalnie do tego, ale przez własne doświadczenia, przez własne życie, wzloty, upadki, Mhm. do tego, żeby pokazywać coś drugiemu człowiekowi, ale tylko pokazać, a to on zdecyduje, czy to będzie coś dla niego, co jest po pierwsze, albo gotowy w ogóle na to, żeby coś z tego sobie zaczerpnąć. To przysłowiowe jedno zdanie, o którym tak często wspominałeś wcześniej, lub po prostu zabierze sobie cokolwiek z tego i co wniesie właśnie tą zmianę. I mało tego, i tak naprawdę to, że ja w bezpośrednim kontakcie z kimś mam jakąś kontakt, to też nie oznacza, że na tym się kończy ten efekt tej zmiany, bo to działa jak efekt kuli śnieżnej, bo ta osoba, jeżeli coś zaczerpnie, choćby to jedno przysłowiowe zdanie czy słowo i pójdzie gdzieś z tym dalej, albo zrobi coś w swoim życiu, to będzie emanować na kolejne osoby. I jakby zaczyna nagle to działać tak bardziej lawinowo. I jedną z rzeczy, którą też powiedziałeś na początku, że lubisz przejść tak od razu na ty, no bo to jest właśnie jeden z elementów komunikacji, który skraca dystans jakby i tą barierę już w relacjach, a dzięki temu już komunikacja jest na innej płaszczyźnie, bo czujemy się jednak trochę swobodniej, kiedy możemy się zwracać na ty, nie ma takiego tego sztywnego per pan. No, to jest takie mocno zakorzenione na naszej tutaj, naszej polskości, ale jednak Mhm. wystarczy, że wyjedziemy za granicę. Byłem sam też wielokrotnie gdzieś tam, czy Anglia, czy Irlandia i tam jest naturalne, że się mówi do siebie po imieniu. Nawet w firmie, w której pracowałem w Irlandii, to było dla mnie nienaturalne, że szef kazał mi się zwracać po prostu po imieniu do Tak. siebie. I to było normalne. Ja na początku po prostu mówię, tak wiecie, tak wryte, pan, pani, mało tego, Mhm. jeszcze coś takiego, że jak ktoś jest osobą starszą ode mnie, to już w ogóle mi nie wypada zaproponować pierwszemu jakby przejście na ty, tylko to musi jakby wyjść od tamtej osoby. A często czułem, że no tak naprawdę no, aż czujemy, żeby po prostu przejść faktycznie na to ty, no ale jakoś nie miałem tej śmiałości, bo co? Bo przekonanie w mojej głowie, które no w pewnym sensie może jest fajne, ale w którym momencie jednak rodzi znowu kolejne bariery niepotrzebne. Bo przecież to jest jedna z rzeczy, a propos, którą też zrozumiałem całkiem niedawno, że jeśli chcesz się dowiedzieć, co ktoś myśli, jak na coś może zareagować, co odpowie na daną jakąś rzecz, no to zapytaj, bo tam dostaniesz prawdziwą, faktyczną informację zwrotną, a nie to, co ci będzie twój umysł podpowiadał, a on Tak. często podpowiada takie bzdury, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Nawet badania naukowe zresztą o tym mówią, że to już nie pamiętam dokładnie ile, ale kilkadziesiąt procent, tam jest dużo, powyżej 50% myśli, które sobie kreujemy na daną rzecz, absolutnie się w ogóle nie sprawdza w rzeczywistości. A teraz, jeżeli nawet a propos tego przysłowiowego przejścia na ty, jeżeli nie mam mam ten opór jakby, ale teraz ja mogę przecież zadać tej drugiej osobie, czy możemy przejść na ty. No i ta druga osoba najwyżej powie, że wiesz co, nie będę się czuł komfortowo, zostańmy na pan, Okej. pani, tak. Ja. I w tym momencie masz jasną, klarowną sytuację, schodzi i to znowu jest kolejna rzecz, którą też doświadczyłem na jednym szkoleniu trenerskim z psychologii biznesu, gdzie tam mieliśmy mowę o tym, że właśnie badania też na ten temat mówią, że w momencie, kiedy teraz nie wejdziemy w to doświadczenie, czyli na przykład nie zadamy tego pytania, to stres, bo stres bardzo mocno rośnie, wiecie, strach, lęk, co będzie, jaka będzie, wiecie, ta ciągła ocena, którą mamy tak mocno wrytą w naszą podświadomość, że często się gdzieś blokujemy,
teraz ten strach, wiadomo, eskaluje, bo się boimy zapytać na jakiś temat kogoś o coś, ale teraz badania mówią o tym, że jeżeli przełamiesz się i zadasz to pytanie, dostaniesz odpowiedź, to schodzi momentalnie z ciebie to całe napięcie i ten stres. A masz przede wszystkim jasność sytuacji, z drugiej strony, co dalej się zadziewa. I bardzo często będzie bardzo pozytywna informacja zwrotna i tym bardziej jeszcze lepiej się rozluźniasz i mówisz, o wow, ale fajnie, że tak, na przykład, Tak. że mogę mówić do ciebie Tu, na ty. przepraszam, wejdę ci w słowo. Zauważymy, jak się bardzo rozluźniłeś, jak ja ci powiedziałem, Sławku, będziemy od razu mówić na ty. No tak, Żartuję. I tak przy okazji, jak jestem przy głosie, bo się czasami lubię wtrącać. Wiadomo, że zwłaszcza w Polsce jest najwięcej, najbardziej popularnymi zawodami, najbardziej powszechnymi są nauczyciele. Ja pana nauczę, ekonomiści, którzy wszystko wiedzą, jak zarabiać i tak dalej, i oczywiście lekarze. Bo my oczywiście sami decydujemy, idziemy na stacje benzynowe, kupujemy apapy i tak dalej. Ale ja stwierdziłem, że wiesz co, ogromna większość Polaków, znaczy mamy potencjał nieprawdopodobny. Hollywood powinien z nas korzystać. Umiemy jako Polacy pisać fantastyczne scenariusze i kręcić filmy. I te scenariusze w ogromnej większości lądują w koszach i my tylko kręcimy filmy, których nikt nie ogląda. To taki Dokładnie tak. trend. Dokładnie tak. I jakby kończąc jeszcze te badania, które mówią, a teraz w momencie, kiedy nie wejdziemy, nie zadamy tego pytania na jakiś dany temat, to się okazuje, że w czasie ten stres cały czas będzie nam się odkładał. I zresztą słuchajcie, przypomnijcie sobie sytuację jakąś ze swojego życia, gdzie nie zadaliście jakiegoś pytania na jakiś temat. Nie wiem, na przykład nie zapytałeś jakiejś kobiety, która ci się podobała, czy mężczyzny, czy możemy się na przykład poznać, tak? I teraz wraca wam ta myśl, a czemu nie podszedłem, a czemu nie zagadałem, a czemu nie zapytałem, czy możemy przejść na ty. I ten jak bumerang nam powraca ta myśl, a to powoduje, że ten stres nam cały czas się utrzymuje, on coraz bardziej rośnie i to bardzo negatywnie wpływa na nasze właśnie samopoczucie i zdrowie. I to badania o tym mówią. A teraz sobie przypomnijcie kolejną sytuację ze swojego życia, bo fajnie jak sami sobie przypomnicie, utożsamicie sobie i teraz macie od razu, wiecie, feedback i jak się czuliście, jak zareagowaliście, jaki był potem efekt waszego samopoczucia, czyli że na przykład zadaliście to jakieś pytanie i dostaliście jakąś odpowiedź i nagle zupełnie inaczej sytuacja wygląda. I dlatego też to jest jeden z elementów, a propos tej mojej ścieżki, gdzie chcę inspirować ludzi do tego poprzez swoje doświadczenia. No i tak tych doświadczeń zbierałem mnóstwo różnych w swoim życiu do tego, żeby gdzieś sam siebie gdzieś rozwijać. I to jest, wiecie, i to jest tak naprawdę niekończąca się opowieść tego swojego rozwijania się, bo tak naprawdę nie ma nigdy momentu, w którym możemy sobie już powiedzieć dość, że już jestem, jak to na początku Janusz powiedział, że jestem tym guru jakimś oświeconym i już nic więcej się nie nauczę, już nic więcej się nie dowiem. Guzik prawda. Guzik prawda. Jest takie powiedzenie, że każdą osobę na tym świecie, jeśli byś spotkał i zaczęliście rozmawiać, to przynajmniej jednej rzeczy się dowiesz, której w życiu nie wiedziałeś, nie znałeś. O to właśnie chodzi. I teraz jeżeli jesteś w tym komunikacji, to jeszcze bardzo ważna jest taka rzecz, co mi też przyświeca już od jakiegoś czasu, no bo wzrastam, rozwijam się i to ciągle się zmienia moja świadomość i tak dalej, w jaki sposób postępuję, komunikuję się i czy ta moja komunikacja jest na najwyższym poziomie? Nie, ona ciągle się zmienia i ciągle są jakieś rzeczy, których się wysypuje niestety. Ale są obszary, które już dużo lepiej funkcjonują. I teraz co jest ważne? Intencja, z jaką wychodzisz do drugiego człowieka. No bo jeżeli teraz wyjdziesz z tym, że mogę się coś dowiedzieć od drugiego człowieka, a przede wszystkim możesz się dowiedzieć cokolwiek o nim, tak? Wy się w tej chwili dowiadujecie tutaj o mnie. To teraz, kiedy masz tą otwartość, no to już w tym momencie jest inna energia do tego w tej rozmowie. Kiedy będziesz nastawiony negatywnie z jakiegoś powodu, no to już jesteś zamknięty i będziesz nawet bardziej wyczulony na to, żeby wyłapać sobie jakieś słówko i mam cię tam za coś, nie?
A tu w tym momencie, kiedy ta intencja jest, że idziesz do drugiego człowieka po to, żeby go poznać, z ciekawością sobie porozmawiać. I teraz tak, co Janusz powiedział, czasami nie rezonujemy i nie ma tej chemii tak zwanej, tej energii, to wiadomo, że nie wejdziemy w tą konwersację, nie będzie nam po drodze i okej, i to też jest okej. Ale z osobami, które jesteśmy, i teraz jeszcze, co jest też jeszcze istotna rzecz, nie oceniajmy, bo czasami wiecie, zobaczymy jakiś wygląd, ubiór, coś i nam może to powiedzieć, że coś ten koleś, ta kobieta niekoniecznie może, przepraszam tu może za określenie koleś, no takie Nie, okej, kolokwialne. właśnie, słuchajcie, E, rozmawiamy na pełnym spontanie, na luzie, no to jest normalny język, a nie bułkie przez bibułkie i tak dalej, i tak dalej. Nikogo nie obrażamy przecież, no nie? mhm. I teraz czasami możemy mylnie, a już szczególnie, kiedy na przykład nie mamy bezpośredniego kontaktu z osobą, a dzisiaj w dobie mediów społecznościowych to już jest bardzo łatwo przyszywać różne łatki danej osobie, a tak naprawdę nic o niej nie wiemy. A Mhm. czasami na pewno też się spotkaliście w swoim życiu, że zaczęliście z tą osobą rozmawiać, nagle się okazuje, że kurczę, fajna osoba, fajnie mi się z nią rozmawia, fajnie komunikacja, coś ciekawego usłyszałem, albo ma na przykład jakąś swoją pasję, albo wyjątkowy zawód. Byłem na takim jednym wyjeździe służbowym kiedyś i nagle się okazało, że w budynku jednym słyszę jakąś tam muzykę. Poszedłem wtedy, akurat moja partnerka była ze mną, poszliśmy tam razem, a tam się okazało, że kilku śpiewaków się przygotowało do roli, do występów na scenie, na deskach teatru i mogliśmy tego posłuchać. Z zupełnie innego świata, z którym nie mam styczności na co dzień. Wow, potem sobie jeszcze z nimi porozmawialiśmy. Dlaczego? Bo oni byli też otwarci do tego, że mogliśmy sobie popatrzeć. Nie przeszkadzało im to, bo przecież publiczność to jest normalna rzecz, która się w ich życiu wydarza, że występują przed publiką. I znowu jakieś kolejne doświadczenie. I tu jest coś, co się pojawia kolejna rzecz. Nigdy, a propos tego właśnie jednego zdania, na przykład i szkolenia jakiegoś, czy z jakiejś książki, czy jakiegoś spotkania i tak dalej. Pamiętam na jednym szkoleniu, kiedy kiedyś byłem u jednej osoby, też mój imiennik, Sławek. Tak jak powiedziałeś, szkolenie akurat to było jednodniowe. I Sławek powiedział coś takiego pięknego, że w każdej sytuacji, a szczególnie tej takiej, wiecie, no, niefajnej, negatywnej, którą gdzieś spotykamy w swoim życiu, zawsze jak się nad nią zatrzymasz, zastanowisz, to znajdziesz w tej negatywnej sytuacji zawsze minimum jedną rzecz, O. która jest pozytywna. I Mhm. teraz warto przekuć sobie w tym momencie kierunek skupienia, na czym się chcesz skupić. Czy na problemie, czy na rozwiązaniu. I on jeszcze taką cudowną do tego historię jeszcze też opowiedział, żeby to nie było tylko takie, wiecie, taka czysta wiedza, tylko rzucona, tylko powiedział też fajną historię, która no, czasami jak ją opowiadam, to aż mnie wzrusza, bo mówił o tym, że prowadził kiedyś też jakieś warsztaty, była grupa ludzi na sali. No i on właśnie o tym mówi, że w takich negatywnych sytuacjach zawsze znajdziesz to coś, co jest pozytywną stroną tej sytuacji. I jakaś kobieta wstała i mówi dosłownie tak: ty jesteś popieprzony, powalony, co ty za bzdury w ogóle gadasz, co ty w ogóle wiesz o życiu, idę stąd, nie chcę tutaj w ogóle już dłużej tego słuchać, tego pieprzenia, mówi, bo to w ogóle kupy się nie trzyma, nie? I ona chce wyjść, idzie w stronę drzwi, a on biegnie, słuchajcie, i zablokował jej drzwi, że po prostu mówi do niej, że powiedz, co się u ciebie dzieje, co się u ciebie wydarzyło, że jest taka twoja reakcja. Ona w tym momencie zaczęła krzyczeć na niego, mówi, ty jesteś powalony, wypuść mnie stąd, ja chcę stąd wyjść, nie będę z tobą rozmawiać, i tak dalej. W końcu już potem weszły tak emocje, że zaczęła płakać. A on po prostu spokojnie cały czas, proszę cię, powiedz, co się u ciebie dzieje, bo wiedział po prostu, że jest drugie dno tej sprawy. To był krzyk, znaczy błaganie o pomoc. Ona z czego sprawy nie Dokładnie, zdawała. dokładnie. I ona w którymś momencie jednak ochłonęła i mówi do niego, że jest świeżo upieczoną mamą, ma chyba tam wtedy 3-miesięczne dziecko. To była też młoda osoba, więc też jest w jakimś niedługim związku, gdzie jest też już żoną. A właśnie kilka dni temu dostała diagnozę lekarską, że zachorowała na jakiegoś nieuleczalnego raka i zostało jej już, nie pamiętam teraz, ale kilka miesięcy życia, także bardzo niewiele. I ona mówi, jak ja w tej sytuacji mam znaleźć coś pozytywnego? I dlatego tak się
A oni już wtedy sobie usiedli, a on do niej mówi: okej, rozumiem cię, ale zastanów się i poszukaj tej jednej rzeczy, która jest w tym pozytywna. No i ona znowu wzburzyła się, znowu zaczęła go wyzywać, zaczęła płakać i tak dalej, ale on spokojnie cały czas ją tam sprowadzał do tego, żeby sobie skupiła się na tym. I ona w którymś momencie w końcu mówi: no jest taka jedna rzecz. Od czasu, kiedy dostałam tą diagnozę, to celebruję spędzanie każdej sekundy z moim dzieckiem i z moim mężem jak po prostu świętość. No to Celebruję tą właśnie. każdą sekundę jako coś fantastycznego. Mhm. Skupiam się na tym, że to jest czas, który chcę im dać. Także wyszła zupełnie inaczej, odmieniona z tego spotkania, z tych warsztatów. Nie wiem, co dalej się zadziało, bo tutaj bardzo często, kiedy nagle skupienie nam przejdzie w innym kierunku, całkiem możliwe, że ta dziewczyna wyszła z tego. Dlaczego? Mhm. Bo jej psychosomatyka się zmieniła. Tak, tak, Nie tak, wiem, on tak. nie miał informacji, co dalej się zadziało z nią, z tą kobietą, ale w każdym razie taki efekt. I więc to jest takie moje, i to tak wiecie, i to tak to zrozumienie moje gdzieś tam wzrastało. Ja sam też doświadczałem mnóstwo różnych rzeczy w swoim życiu, takich wiecie, negatywnych, które no wcale nie były i nie są powiedzmy do tego, żeby w danym momencie się mieć z czego śmiać, ale jednak mimo wszystko zrozumiałem to, że kiedy wchodzimy w ten problem, to tak zwany gadzi umysł nam się włącza, płat czołowy się odcina i tam jesteśmy genetycznie zaprogramowani, że jest albo walka, jest ucieczka. Mhm. Tam nie ma w ogóle kreatywności i my w tym momencie o tym nie myślimy. No i wtedy na przykład w komunikacji partnerskiej załóżmy, czy z dziećmi, czy jakiejkolwiek biznesowej, po prostu no w tym momencie często padają słowa, które niekoniecznie są przyjemne z drugiej strony, potem trudno to odkręcić, no bo wiadomo, bo to już się powiedziało, czasami niestety czyny za tym jakieś idą, bo jesteśmy wzburzeni w tym momencie, bo nie ma tam wtedy spokoju, a w tym momencie nie ma możliwości na to, żeby podejść fajnie w zupełnie inny sposób do tematu. A ja zrozumiałem, że kiedy się skupimy jednak właśnie na tym, to dobra, co ja z tym mogę zrobić? To jest po coś lekcja jakaś dla mnie, to jest po coś się wydarzyło. To nie przyszło dla mnie jako kara, tylko to jest właśnie, wręcz nawet można powiedzieć, jako nagroda, czyli żebym ja mógł wzrosnąć, żebym mógł doświadczyć czegoś nowego w życiu, ja muszę coś przejść, jakiś kolejny etap. Zobaczcie ludzi sukcesu, jakichkolwiek, tutaj nie chodzi tylko o strony finansowe, ale jakichkolwiek ludzi sukcesu, czy oni stali się tacy, bo tacy po prostu się urodzili? Nie, oni doświadczali. No zobaczcie taki najprostszy przykład. Edison. 1000 prób, zanim żarówka się zapaliła. Tylko on się nie skupiał na tym, że kolejny raz porażka, Tak. tylko on mówi, coraz bliżej jestem już sukcesu. Tak, Z on każdą kolejną powiedział, że próbą. gdzieś tam podobno, jest taka anegdotka, że jakiś dziennikarz pytał, czy tam 1000, czy 10 tysięcy, nieważne, ale proszę pana, ale pan dokonał te 1000 czy 10 tysięcy prób, które kompletnie się panu nie do porażki. Nie, proszę pana, ja odkryłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają. I to jest właśnie perspektywa. Pamiętajcie, pamiętajcie, możecie sobie to wziąć lub nie, ale są zawsze dwie perspektywy właśnie, albo skupienia się na problemie, i tam nic ciekawego się z tego nie zadzieje, albo będzie trwało, za chwilę Wam podasz też fajny swój przykład, albo jest druga perspektywa, okej, dobra, co możesz nawet wiecie, na chwilę faktycznie wkurzyć się, Tak, krzyknąć, ale tak. dobra, bo trzeba rozładować jakby te emocje, bo niedobrze też jest trzymać je w sobie, bo to jeszcze kumuluje i negatywnie niestety też wpływa. Ale wyrzucić i dobra, i za chwilę, to co teraz mogę z tym zrobić? I teraz w momencie, kiedy macie tą świadomość, tą perspektywę spojrzenia, dobra, to jest po coś, rozwiązanie zawsze istnieje, tylko po prostu muszę się teraz na tym pochylić. Czyli Czyli znowu ci wchodzę w słowo. Hmm? My nie, przynajmniej ja nie mam problemów i ciągle ludzi uczę. Uczę, no przekazuję. Mówię, słuchajcie, nikt nie ma problemów. No co ty pieprzysz, Janusz Kurski, mam ciebie taki problem. To jest zadanie do rozwiązania. A tak, każde zadanie jest do rozwiązania, chyba że ktoś sformułował tak głupio zadanie. Ja uczyłem fizyki, to wiem coś na ten temat.
podręcznikowe, różne jakieś tam historie, a za dobrze te tematy. Zadanie do rozwiązania. I kiedyś przeczytałem takie zdanie amerykańskiego biznesmena David Ninan. Błędy i porażki to są błogosławione chwile. One spowodowały, że ja dzisiaj mam swój potężny biznes. Dokładnie. Jeszcze jednego mojego mentora przytoczę słowa, że on powiedział zawsze tak. Nie ma takiej rury, której nie da się odetkać. E, I teraz właśnie, ale musi być spojrzenie z perspektywy tego, dobra, jakie rozwiązanie tutaj na tym. I w tym momencie, kiedy jest spokój, w tym momencie jest kreatywność. Jak jeszcze sobie to przełożycie od samego myślenia na rozpisanie tego na kartce, to dopiero zaczyna się jazda, bo naprawdę jak piszesz sobie, to nagle ci się nie jesteś w stanie w głowie, jak sobie tylko myślisz, wymyślić tyle rzeczy, jak zaczniesz to rozpisywać na ten. I to też badania naukowe mówią o tym. I w tym momencie, jak zaczynasz pisać, to nagle mówisz, o, i nagle ci się pojawiają, jeszcze tu, i nagle dochodzisz czasami po chwili, czasami kilka dni, tego nie wiadomo, ale jak będziesz na tej ścieżce w kierunku rozwiązania, przyjdzie faktycznie sukces, czyli znajdziesz je. Ja miałem taki przykład ze swoim. Już byłem na takim już etapie, gdzie niby, słuchajcie, już to rozumiałem, wiedziałem, jak sobie radzić z tymi emocjami, żeby jednak nie wpadać w ten taki, wiecie, wir dołka. No ale a propos właśnie mojej firmy motoryzacyjnej, Moto Gniezno, któregoś razu gdzieś tam prowadziłem rozmowę na temat tam jednej takiej większej transakcji z jakimś kontrahentem, no, która dałaby też fajny zysk przy okazji. No i finalnie nie doszło do transakcji. No i ja sobie, wiecie, usiadłem, mówię, no dobra, wszystko jest po coś, tak ma być i okej. I mówię jeszcze do partnerki, no mam takie zrozumienie, no dobra, okej. Położyłem się spać, rano wstaję, słuchajcie, i mówię, kurwa, ale mówię, dlaczego, nie? I słuchajcie, i się zaczęła lawina, spirala, zacząłem się nakręcać, zacząłem w te emocje, że dlaczego to nie wyszło i tak dalej. Tak się wkręciłem w dołek, że słuchajcie, przez 3 dni, mając wiedzę, techniki, doświadczenie, nie potrafiłem się podnieść Tak. z dołka takiego, wiecie, nazwijmy to depresyjnego przez chwilę. Po prostu nie mogłem przez 3 dni z tego I to mi pokazało tylko, zobacz. Zobacz, jaka to jest różnica, nie? I teraz co sobie I sam twoja zrobisz, bo partnerka mogła powiedzieć, Sławek, tu jestem. Look at me, popatrz na mnie, jestem. Może jakieś inne okoliczności, firma, zostaw to w końcu. tak, Bo może dokładnie. się okazać, słuchajcie, ja przeżywam to, będę się kłócił, będę niekulturalny. Ja przeżyłem więcej takich sytuacji niż ty. Więc nauczyłem się w końcu, wiecie co, takiego podejścia, coś tam nie wyszło. Ja tu miałem plany, projekt, wszystko, 2 + 2 równa się 4, wychodzi, nie ma siły i nie wyszło. Mm. I później myślę sobie, ale to po lekcjach, ojejku, takie stany jak ty opisujesz, to przeżywałem wielokrotnie, wściekałem się, jestem emocjonistą i życie mnie nauczyło, nie wszystko złoto, co się świeci, i to jest prawda. Później już jak pewne rzeczy zaszły, już ja wiedziałam, dlaczego to nie wyszło. Mówię, Boże, jak dobrze, że mnie uratowałeś przed tym wejściem w jakieś spółeczki, w jakieś inne historie. Co ja bym wówczas zrobił? Dobrze, że mi to zabrałeś. A więc my czasami nie wiemy, jaką mamy pomoc ze strony wszechświata, który nam Tak. pozornie odbiera to, co nasze dzieło i w ogóle. I trzeba się spojrzeć na to i trochę zrelaksować się, bo rozwiązanie przyjdzie i później mówię, Boże, jak dobrze. Przecież ja bym tak wdepnął, umoczyłbym kawał kasy czy czegoś tam innego. Dobrze, że to nie wyszło. Czyli dużo spokoju. Tak. A propos jeszcze tych sukcesów, porażek, albo raczej bardziej porażek, błędów, no to jeden z moich takich idoli, no Arnold Schwarzenegger. No, pomijamy, czy ktoś go lubi, czy nie lubi, Tak, ale tak, nikt mu nie odbierze tego, co osiągnął. oczywiste. I on zawsze, ale zawsze to powtarza, że
porażka dla niego była sukcesem, bo on wiedział, że jest tylko coraz bliżej swojego sukcesu. Mhm. Ale właśnie to jest perspektywa tego, jak spojrzymy na własne życie. I to, co Janusz fajnie też mówił, że wiecie, tych różnych rzeczy. My nigdy nie wiemy, dzisiejsze wydarzenie, do czego ona ma zaprowadzić nas w przyszłości. Co nam to drogę jaką otwiera lub zamyka, która jest dla nas dobrem. Tylko my dzisiaj tego nie rozumiemy. Ale kiedy masz perspektywę, taką jeden znowu takiego projektu, który prowadziłem, Wyjdź i żyj, na przykład też taki kontekst zdrowotno-mentalny, bo to jest temat też, który jest moim też jakimś konikiem, to tam była mowa o tym, że no i słuchaj, i zgubiłem wątek, ale dobra, spokojnie. To zobaczcie, jedna rzecz taką kiedyś jak właśnie zgubiłem wątek w trakcie rozmowy, ja często bardzo jak tak na przykład takim jak dzisiaj spotkaniu, ja wiecie, odpływałem od głównego gdzieś nurtu tematu i potem nie potrafiłem do niego wrócić. Którego razu postanowiłem, że mówię, dobra, chcę to wyrobić jakby w sobie, żebym po prostu miał takie skupienie, że jestem w stanie ten wątek otworzyć i wrócić do niego. I się nauczyłem tego. I teraz zapomniałem, mało tego, jak kiedyś bym, wiecie, tutaj się zaczerwienił, że teraz zapomniałem, ale co z tego? Albo widocznie to ma nie paść, albo mi za chwilę się przypomni i tyle. I teraz już wiem. I w tamtym projekcie było to, żeby patrzeć na życie z ciekawością, a ciekawe, co mi to da, a ciekawe, dokąd mnie to zaprowadzi. I w ogóle traktować życie jako jedną wielką przygodę. Bo to, co ci się wydarza, to wszystko jest składową naszego życia i to, że dzisiaj ci się coś tam, kłoda jakaś wpadła pod nogi, a jutro jest jakiś sukces, to jest wszystko elementem naszego życia i to jest normalnością. Na jednym ze szkoleń, w którym też byłem kiedyś, Magda opowiadała o tym, że ludzie często, to było jakieś tam 5 chyba 6 lat temu, no, w dobie tego czasu, no ludzie taki być pędzą takiego wyidealizowanego, pięknego życia, jak tu to tło za mną, że taka wiecie, takie jest rajsko, cudownie, pięknie i tylko tak ma być, ścielanka. No guzik, prawda, życie tak nie wygląda. Życie się składa z tego, że ci się zepsuje samochód, pralka ci nawali, kontrahent nie podpisze z tobą umowy i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie to jeszcze przerobiłem po tym ja to zrozumiałem wtedy i ja byłem w takim nurcie, że tak, kiedy mi się te problemy skończą, bo już żeby w końcu było to lekko. Bo już, I tak słucham tego szkolenia i ja mówię, ja pierdzielę, ja też jestem w tym kierunku zafiksowany, a to jest bzdura. I ja sobie to jeszcze, słuchajcie, teraz każdy sam sobie to może przerobić w różny sposób, jakby to, żeby w takim osiadło to, nie? Ja sobie to przerobiłem jeszcze w takim mocnym przykładzie. Przecież naturalną częścią naszego życia jest, że każdy z nas umrze. no co ty? Innym to się Przynajmniej, wydarza, nam nie. przynajmniej My jesteśmy fizycznie. nieśmiertelni, zwłaszcza młodzi. I w tym momencie ja mówię, czy to jest naturalne, że jest wtedy smutek, że są łzy, że nie jest ci wcale do śmiechu, jako osoba, która kogoś tam musi pożegnać, nie? Jest to naturalną częścią naszego życia, więc nie wypierajmy tego. I Tak. tak samo wszystkich tych składowych, które codziennie się wydarzają, że dzisiaj powiesz coś komuś, nie wiem, swojej partnerce, swojemu dziecku, coś. Nawet ostatnio miałem przykład z moim młodszym synem, gdzie no żeśmy się trochę nie dogadali. Ja też trochę źle zareagowałem. Pomimo tego, że mam doświadczenie niby jak już się komunikować, ale coś było i w tym momencie walnąłem głupotę, on potem walnął riposty i wiecie, i wyszło tak ten. Wczoraj się z nim spotkałem i przeprosiłem go, on mnie przeprosił też. Porozmawialiśmy sobie chwilkę. Nie zostawiliśmy, nie zamiatajcie pod dywan takich tematów. To jest jeden z kolejnych elementów, mój projekt Relacja Marzeń. Słuchajcie, te wszystkie doświadczenia to nie są, że ja się oczytałem i tak dalej. Ja jestem praktykiem, ja uwielbiam praktykę, bo wiem, że to jest wiedza teoretyczna, a praktyczna często jest, w ogóle się kupy nie trzyma. Nie mówię, że zawsze, ale Sławku, przepraszam, bo już ja tego nie wytrzymuję po prostu. no, Słuchajcie, mamy do czynienia, widzicie, zaprosiłem faceta, wydaje się porządnego, poustawianego jakoś tak życiowo. W ogóle nie chodzi o sferę materialną, to wychodzi oszołom, jakiś pięknoduch bujający w obłokach, jakieś takie choroba wie co. W swoim bionas napisałeś, że smakujesz życie poprzez doświadczenie. Sławek, konkrety, kasa się liczy, wszystko, tamto, można komuś nawet dowalić i co to mnie obchodzi. Oczywiście ja
ironizuje, prowokuje i tak dalej, ale to, co mówi Sławek, bardzo fajnie współgra to ze mną. No, jakbyśmy, nie wiem, przeżyli identyczne życie, podobne bardzo. No, a propos tego smakowania, to jest moja teza, która mi się kilka lat temu pojawiła, to było, tak nawet pamiętam, koło marca. Smakowanie przez doświadczenia, takie mi się zdanie wyświetliło w głowie. I ja mam nawet warsztaty, szkolenie swoje stworzyłem na temat tego. Nawet dzisiaj dla mojego zespołu będę właśnie wieczorem w tym tematyce prowadził jako taki ode mnie taki, no nazwijmy to, niech będzie nagroda. Że nie ma możliwości dowiedzieć się, jak coś smakuje, póki nie wejdziesz w to doświadczenie. I taki prosty przykład. No jeżeli jakiegoś smaku lodów nie jadłeś nigdy w życiu, nie jadłaś, no to jeżeli nie posmakujesz, to nie masz odpowiedź nie. Taką nie, nic nie wiesz, co dalej z tym możesz zrobić. Po prostu nie, taka ściana. A kiedy wchodzisz w to doświadczenie, już masz 50 na 50 i oczywiście nie musi ci się wcale to podobać, nie musi to wcale być twoje, ale to powiesz wtedy już dobra, nie idę w tym kierunku, ale teraz to już wiesz. Pamiętacie, co wcześniej mówiłem o tym badaniach, że ten stres i co potem się zadziewa przed albo po, w zależności od tego, jak zareagujemy. I tak samo tutaj. Masz 50 na 50. Albo ci się spodoba, albo nie. I albo dalej za tym pójdziesz, albo nie. Ale jeszcze dalej mi się pojawiło coś za tym wszystkim, potem dalej zrozumienie. I to, że dzisiaj na przykład dana rzecz ci, nazwijmy w cudzysłowie, nie zasmakuje, Mhm. to nie stawajcie okoniem, że już nigdy w życiu, taki fajny też jest film polski Nigdy w życiu ze Stęką, Danutą Stęką, Mhm, mhm, mhm. że nie wiesz, bo my cały czas się zmieniamy, nasza świadomość, poglądy, wartości i tak dalej, to one potrafią ewoluować. I teraz dzisiaj powiesz nie temu, posmakowałeś i mówisz nie, ale za 5, 10 lat, za rok, miesiąc, nieważne, się okaże, że spotkasz się z tym doświadczeniem ponownie. I teraz, jeżeli kolejny raz pozwolisz sobie na to wejście, się może okazać, że się wszystko zmieniło. Ale jak Były powiesz warunki, definitywnie okoliczności i nie, tak dalej. Tak. nie, to są znowu przekonania. Jak powiesz definitywnie nie, to być może tam stoi właśnie coś innego dla ciebie tym razem, bo już masz inną świadomość zrozumienia, ale musisz w to wejść. Taki prosty przykład. No przecież zobaczcie, sami jako dzieci pewnie nie lubiliście niektórych potraw jeść. Czy się zmieniło to na przestrzeni lat, że nagle tam rozsmakowaliście się w tym? Mhm. Ja nie, na przykład taki z przykładów mojego. Ja jako dziecko tylko uwielbiałem, znaczy tylko jadłem surową cebulę na kanapce z pomidorem, powiedzmy i coś takiego. I surową cebulę też potrafiłem zjeść. W żadnej innej postaci, w sałatkach, czymś, a smażona, o matko, a już mi się zwracało na sam widok. Dziś, po już latach się to już dawno, dawno temu się zmieniło i uwielbiam w każdej postaci gdzieś tą cebulę. Mhm. I teraz jak się zatrzymimy w tym, że już nie, nigdy więcej, to może nas dużo minąć czegoś fajnego. I teraz nawet inny przykład. Tak, i tu No, posłużę się autorytetem, przynajmniej moim autorytetem. Znasz tego faceta, cały świat go praktycznie zna. Mam na myśli niejakiego takiego pana Bonda, James mhm, Bond, tak, ten Bond, który ten kiedyś bon. powiedział, o ile dobrze to zrozumiałem, przetłumaczę, never say never again, nigdy nie mów nigdy. Ja się tego trzymam właśnie, bo to powiedział Bond. No to a propos, to tak wiecie, ja tak skaczę na przestrzeni mojego życiorysu, w różne etapy mojego życia. Ja tak już do tego nawiążę teraz, co powiedziałeś. No to tak jak ja byłem w kilku networkach, MLM-ach w swoim życiu. No i po ostatnim powiedziałem, że nie chcę więcej już do żadnego wchodzić. Jest to fajny model biznesowy, ale coś czasami gdzieś brakowało, albo ten produkt niekoniecznie jakoś mi tam dawał Albo rezultaty, ludzie, albo ludzie, albo ja sam niekoniecznie za bardzo się tam starałem, więc efektów nie było i potem też jakaś frustracja. I tak powiedziałem sobie, że fajny model biznesowy, ale już nie, ale właśnie już było stąd zrozumieniem, że nie tak, nie, już nigdy więcej marketingu sieciowego, tylko po prostu tak wiecie, nie. Zobaczcie nawet jak sobie zróbcie taki test,
z jakimkolwiek sytuacją i powiedzcie sobie tak coś, wiecie, negatywnie, zobaczcie jak się ciało spina, Mhm. jak się nagle czujemy. Ja teraz jak to powiedziałem, razu czułem spięcie w klatce i tak dalej. A kiedy sobie powiesz, nie chcę już więcej nawet mi ciarki teraz przeszły, po prostu rozluźnienie. I sobie wypróbujcie to sami po prostu teraz w domu, nawet w tej chwili możecie zrobić. To jeszcze przytoczę jeden taki z moich szkoleń a propos komunikacji, budowania relacji. No to zobaczcie, jak na przykład do swojego partnera, no dobra, ja jestem mężczyzną, więc mówię do kobiety, mówię do swojej ukochanej i teraz na przykład przychodzę i powiem tak. Kochanie, robię sobie kawę, zrobić też. No i teraz zobaczcie, jaka będzie reakcja z drugiej strony. Chciałabyś, żeby ci tam kawę zrobić? No raczej powiesz, spadaj Weź na się, dziadu, nie? padaj. No, a jak przyjdziesz i powiesz, kochanie, idę właśnie zrobić coś ciepłego do picia sobie. Będzie ogromnie dla mnie przyjemnością, jeśli tobie też coś będę mógł zrobić. Może kawę, a może coś innego, na co masz ochotę. Ona może nawet nie mieć w tej chwili ochoty na coś. Ci powie, kochanie, nie chcę nic z tego, ale dziękuję ci za propozycję. Zobaczcie, jak zmienia się perspektywa energii tej relacji w tym momencie. Tylko teraz, żeby móc to wdrożyć w swoje życie, często znowu z jakimś bagażem, no bo wynosimy niestety go z domu od rodziców, w jaki sposób się komunikujemy. I nie Tak, dlatego, że oni byli źli, dlatego, że oni też zaadoptowali to, co mieli od swoich tak. rodziców. I teraz, jeżeli nie masz jakiejś wewnętrznej swojej potrzeby, żeby coś się zmieniło, bo widzisz, że przecież tam ci jakoś inaczej rozmawiają, jakoś inaczej ta Tak. komunikacja wygląda, nie? I moim takim właśnie, takim wewnętrznym DNA, nawet kiedyś moja była żona, bo też jestem po rozwodzie, powiedziała, że a propos mojej rodziny, czy siostry rodziców, mówi, to jesteś jak, mówi, jakiś podrzutek, mówi, jakby w ogóle nie pasujesz do tej rodziny, jaki ty patrzysz i myślisz, widzisz świat, nie? Ja Ja mówię, no tak, też, ja też, ja też. mam taką wewnętrzną właśnie te 30 lat temu, co mi wybrzmiało, że chcę mieć wpływ, ale nie tylko, że cię, słuchajcie, że coś, bo często my coś powiemy, no ale za tym musi iść działanie, żeby były jakieś efekty, jakieś rezultaty. I teraz ja się wielokrotnie wywalałem. Jestem po rozwodzie, rozpadło się moje małżeństwo. Byłem w dwuletnim też pięknym związku, który myślałem, że będzie już na zawsze. Skończył się. Dlaczego? Bo nie odrobiłem nadal Tak, należycie lekcji tak. po tym Tak. związku. Ja dużo zrozumiałem po rozejściu się z moją żoną. Mhm. Rozeszliśmy się pokojowo, bo to jedna rzecz, która mi też gdzieś przyświecała, żeby nie robić tu żadnej walki, bo z walki nic. Nie, nie, nie. Słuchajcie, walka to są trupy. Tak. Jeżeli wejdziesz, Rozkładające się zwłoki, masa cierpienia. to znowu to o tej perspektywie, którą też Janusz mówił, tego, wiecie, spojrzenia, w jaki sposób też ta intencja, co chcesz osiągnąć poprzez tego, a wszystko pamiętajcie, zaczyna się od ciebie. Nie od ciebie, nie od Janusza, nie od pogody, nie od tego, od tamtego. Okoliczności nie mają żadnego znaczenia i inne osoby. To wszystko zaczyna się od ciebie. I teraz gdzieś tam jeden wątek miałem coś mówić i gdzieś się od niego odpłynąłem, ale dobra, okej, idziemy dalszym. To tam podam wam swoje doświadczenie, też moje osobiste. Jak jeszcze byłem normalnie w związku małżeńskim, mam dwóch synów. Właśnie wczoraj starszy skończył 17 lat. I w którym Pozdrawiam momencie, twoje dzieciaki, dwóch synów. No, mój dziękuję, syn akurat ma 40, 85, 41. Już niedługo będzie miał. no proszę. I w którymś momencie poczułem taką potrzebę dla siebie po prostu, żeby, słuchajcie, zacząć moich dzieci mówić bezokazjonalnie, kocham cię O, i przytulać je. Ale tak. bezokazjonalnie, nie za coś. Mhm. Tak, ja Bo to wiecie, samo za coś to, robię. tak, To to, samo to jest robię. co innego, nie? A dlaczego? Tu była moja inspiracja, przyszła od mojej byłej żony i dziękuję jej za to, jestem za to wdzięczny, bo dostrzegłem, że ona to robiła w taki sposób właśnie naturalny. Dlaczego? Bo miała to w domu. Tak. Ja tego w domu po prostu nie miałem. Więc ja tego nie wyniosłem w naturalny sposób, że tak reagowałem, ale dostrzegłem, że chciałbym to robić, że chcę właśnie iść w tym kierunku tej lepszej relacji. I teraz to, jak zawsze opowiadam, to jest po prostu w głowie mi się nie mieści, jak takie rzeczy mogą się dziać w ogóle, w sensie takim. Słuchajcie, jak postanowiłem, żeby to zacząć robić, to na początku wstydziłem się,
Mhm. przed swoją żoną Mhm. zrobić to dla swoich dzieci. I Mhm. ja mówię, to jest po prostu jakieś chore. Tak, Żeby przed własną żoną, naszych dzieci, ja się wstydził przytulić je bezokazjonalnie, to już przytulić jeszcze tam pół biedy, ale powiedzieć kocham cię, tak, synu. tak. Ależ dlatego, że miałem tak decyzję głęboką w sobie, że ja to chcę zrobić, ja to chcę ten nawyk zbudować u siebie, więc okej, robiłem to na początku ukradkiem, słuchajcie, tak wiecie, chciałem Mhm. zrobić bezokazjonalnie, ale jeszcze musiałem wyczuć przestrzeń, że akurat żony nie było w pobliżu, żebym mógł to, jak była w domu, żeby nie słyszała tylko. I zacząłem to robić. No ale dlatego, że słuchajcie, proces zmiany to się nie zadziewa tak. Czasem się zdarza, ale to jest bardzo rzadko. To potrzeba czasu. Jakiego? X. Nie wiemy. U każdego to będzie coś inny okres czasu. Zmiana to są 4 fazy, jakby zanim przejdziemy do tego, że to stanie się naturalnym nawykiem naszym. I, I ja konsekwentnie to robiłem. No i w końcu przyszedł taki moment, że już potrafiłem to jednak zrobić przy żonie. Potem potrafiłem to zrobić na przykład przy dziadkach, a potem też potrafiłem zrobić to nawet na ulicy, z tego z tym uważajcie, bo z nastolatkiem czasami to, wiecie, No, dostaniecie opieprz tata, takiego. przestań obciach. Nie, Może nie musi, to jest, wiecie, to jest wcale nie powiedziane, także wcale nie zatrzymujcie się, tak, tak. to znowu dostaniecie należy feedback od drugiej strony, nie? I słuchajcie, ja nie robiłem tego z oczekiwaniem, żeby moi synowie to samo robili, Mhm. po prostu ja to chciałem dla siebie, ja chciałem zbudować to w sobie, bo Mhm. dzięki temu mogę też to dać potem dalej gdzieś indziej. Tak. I efekt był taki, że faktycznie po roku, słuchajcie, po roku czasu oni zaczęli robić to samo. Mhm. Przychodził i wiecie, tak bezwiednie też przytulał się albo mówił kocham Tata, cię. kocham cię. Mhm. Ja to samo robię z moim synem. Też to była trudne historie, bo swoich dzieci, mojej córki starszej, która 2 lata temu odeszła w styczniu akurat, niestety, raz ją uratowałem w Moje serdeczne 2018 współczucie. roku, a później niestety no, po prostu miała odejść. Nie No, rozwijam tego tematu. niestety. 12 lat była taka sytuacja, że żeśmy się nie widzieli, takie były układy. Mhm. Pewne, traumatyczne bardzo dla mnie, ale dla nich tak samo. No i ja swoje dzieciaki bardzo kocham. Córkę, która również odeszła, bardzo kocham. I nieraz mówię, przyjeżdża Piotrek, odwiedza mnie tu na Podlasiu, jest wyższy ode mnie, kawał chłopa. Ja go przytulam, mówię, Piotrek, bardzo cię kocham, bo bardzo go kocham po prostu zwyczajnie. Też nie było to takie proste, też się jakby uczyłem, ale ja lubię przełamywać schematy, jakieś ograniczenia. Palę za sobą nieraz mosty, zatrzaskuję drzwi, żeby się nie móc wycofać, chociażby po to, żeby zdobyć coś nowego. Więc Mhm. podejmuję się jakichś działań i w sensie jakiś, w jakiś tam, wiecie, jakby to powiedzieć, i w sensie fizycznym, a więc na przykład podejmuję jakieś wyzwania, co ja tego nie zrobię, na przykład 100 czy 200 pajacyków. Co, ja tego nie zrobię? Ja jestem Polak ambitny. No. I tak dalej, wiecie o co chodzi. Czy jakieś inne, bardziej drastyczne rzeczy. Przykładowo, no, też z dziedziny pewnej fizyczności i Mhm. tak dalej, po to, żeby nawet sprawdzić, czy dam radę. Mhm. I tak, to jest fajna satysfakcja. Nie muszę tego robić, ale wiem, że to potrafię. To Tak, jest wszystko w głowie. dokładnie. Ostatnio też rozmawiałem z pewnym człowiekiem, no i rozmawialiśmy, też nakręcałem akurat wywiad i on mówił, że no zgadaliśmy się co do takim Arturem Dekertem, już mam nagrany wywiad i tak dalej. I okazało się, on trenował karate Kyokushin, ja też. Zaczynałem mając 39 lat. Stary Mhm. człowiek, reszta to smarkacze byli po prostu, kilkunastoletni chłopcy, ale oni z 300 osób na przykład po 2 tygodniach już było 150, a ja trwałem. Ja trwałem. No i opowiadał też swoje doświadczenia, bo też to samo trenował. Był świadkiem, jak ja uczestniczyłem też w różnych pokazach, znaczy oglądającym byłem. On też przykładowo i mówi, opowiadał, jak widział, jak ciosem szuto, czyli kantę, Mhm. człowiek ucinał szyjki od butelek, pustych Mhm. butelek.
nie napełnionych wodą, nie przyklejonych. Więc to już jest high level, że tak powiem. Ja z kolei opowiadałem, że kiedyś byłem na Mistrzostwach Europy w Katowicach, to był chyba 1996 rok, Mistrzostwa Open Karate. Był tam jeszcze już nieżyjący dzisiaj Masufatsu Oyama, legenda. Mhm. Były pokazy, między innymi takie pokazy 3 bejsbole związane. Trzech chłopaków leży na tatami, na macie. No spodek, wiecie, wyobrażacie sobie tą przestrzeń. Trzech leży i trzyma na dole te bejsbole, żeby one się nie ruszyły. Trzech u góry trzyma, żeby a podszedł wówczas pan Samitowski, który trenował. On później był takim rehabilitantem, masażystą, trenerem pana Andrzeja Gołoty. No i się tak przymierzył, chodziło o piszczel, uderzenie po prostu i w pewnym momencie przymierzał się, jak rąbnął te 3 bejsbole w drobny maczek. I teraz fizycznie być może on dał radę i Mhm. wielu z nas mogłoby fizycznie dać radę, ale jest kwestia tu. A więc nie chodzi o cyrkowe sztuczki, że się pokazać, tylko pokazać, co człowiek może. I to Mhm. też mi pokazało wówczas, bo byliśmy wszyscy pod wrażeniem, ale ja staram się zawsze głębiej w to wchodzić, Mhm. co może człowiek. Mhm. O O, wszystkim nie decyduje tylko nasze ciało soma, ale nasza psychika, nasz umysł, nasz Mhm. duch pełen takiej, wiecie, walki, nie walki z przeciwnikiem, absolutnie, walki czasami, bo czasami walczymy sami ze sobą, przełamania, Część. udowodnienia sobie, to jest najtrudniejsze, znaczy to dobrze ilustruje takie powiedzenie ora et labora, czyli módl się i pracuj. Mhm. Tak. Módl się nie oznacza wykrękiwania dołków w kościelnej posadce, a pracuj nie tymi łapami pod czoła, kręgosłup ci pęka, tylko najgorszą pracę ci proponuję. Pracę nad sobą samym. Tak. Najgorsza, najtrudniejsza z wszystkich prac, ale dająca najwięcej satysfakcji. Przepraszam znowu za taki długi przywód, no ale A rozmawiamy dziękuję. sobie. Ja uwielbiam takie polemiki, bo to jest właśnie jedna rzecz taką, którą też mam w sobie, że ja jestem zawsze w postawie mistrza i ucznia, Mhm. bo wiem, że zawsze od kogoś mogę coś się nauczyć, Tak, usłyszeć coś ciekawego. dokładnie Przede tak. wszystkim poznać czyjąś historię, na przykład Radza Janusz, w której mówi o sobie. I I to jest właśnie, że ta praca jest właśnie nie, że ta rzecz musimy się tylko napocić, że to jest ta fizyczna, nie, praca w ogóle nad sobą. I tak a propos tego, to jak już nawiążę do tego, to, co powiedziałeś. No ja nad sobą pracuję od wielu lat. Wiele szkoleń w swoim życiu, różnych kursów, książek i tak dalej. No i się okazuje, że i tak ciągle gdzieś jakieś są potknięcia. No i między innymi na przykład taki temat jak ostatni mój związek, który byłem z partnerką, no i niestety się skończył ten związek, co nie myślałem, że to w ogóle kiedykolwiek zaistnieje. No ale potem, znaczy oczywiście gdzieś pełne błędy ja wiedziałem, że robię w tym też w tej relacji, ale jak się to skończyło, no to mi się zaczęło wtedy, słuchajcie, mocno dużo zaczęło układać w głowie, czyli mnóstwo wiedzy, której w sobie miałem, a niekoniecznie wszystko stosowałem. Mhm. Bo tak mówiłem, sama wiedza to jest nic. To jest bezużyteczna rzecz. Dopiero wartością się zaczyna stawać, kiedy zaczynasz ją wdrażać w życie i doświadczasz tego, żeby wzrastać. Ale trzeba zacząć od siebie. Ja zrozumiałem, że ja mam jeszcze przepracowanie do tak naprawdę relacji ze sobą Tak, ze sobą, i, tak, i dlatego nie dałem tego partnerce, co powinien dać, bo ja sam sobie nie dawałem. tak. Sam siebie w wielu obszarach nie szanowałem, nie kochałem, tak metaforycznie nie przytulałem Mhm. i zrozumiałem Małego to, Sławka, małego dziecka, tego wewnętrznego tak, dziecka. i zrozumiałem to po tym rozstaniu, że wiele rzeczy potrzebuję ze sobą zrobić i faktycznie zacząłem robić. Zrobiłem wtedy nawet takie wyzwanie 30-dniowe, gdzie 3 razy dziennie wrzucałem na mediach społecznościowych
takie wiecie, swoje różne właśnie przemyślenia z doświadczeń i tak dalej, właśnie o komunikacji, o relacji. Znaczy ja tam zatytułowałem to, że zadbaj o swoją energię, a propos tematu takiego tu bardziej już zdrowotnego. Zadbaj o swoją energię, no bo teraz jeżeli nie przykładasz uwagi do tego, czy na przykład rano zaczniesz od szklanki wody, Mhm. czy Cały czas pójdziesz, popijam właśnie. tak, pójdziesz o odpowiedniej godzinie spać, czy w ogóle ileś godzin tam, żeby przespać, czy co jesz, jak jesz i tak dalej. Takich rzeczy podstawowych, podstaw, jeżeli o nie nie zadbasz, to tak naprawdę nie będziesz mieć energii do tego, żeby potem coś ci się chciało, bo zmiana nawyków potrzebujemy do tego wydatkować energię. A ten tutaj absolutnie nie lubi tego, bo on lubi działać na automatach, czyli lecieć na najmniejszej linii oporu. I każdą nową rzecz, którą wprowadzamy do swojego życia, on będzie nam stawiał opór, to jak trzeba to Sabotować umiejętnie. będzie, tak. Tak, Po co ci jakieś zmiany? Było dobrze. Jest tak zwana homeostaza życiowa. Po jaką cholerę ty chcesz zmian? Jest dobrze. Jest ciągle ten mentalny wózek wybojami. Facet mi z boku mówi, że słuchaj człowieku, ale tylko tutaj za tymi krzakami jest asfaltowa droga. Pomogę ci. O Jezu, to fajnie, ale zaraz, a po co on mi to? Jak to sam z siebie chce mi pomóc? Tam jest asfaltowa droga, nikt mi wcześniej o tym nie mówił, ja też o tym nie wiem. Nie, dobra, już ciągle to jakoś dociągnę. no. I, ale wiedziałem, że to wyzwanie, jak odpalałem, że ja odkryję tam coś innego. Czułem to po prostu dla siebie. No i faktycznie tak było, że mniej więcej w połowie tego wyzwania odkryłem to, że e, tyle o tym gadam, a nigdy nie zdawałem sobie tak sprawy na temat, że mi tak wybrzmiało w końcu jedno słowo: relacje. To jest ten mój konik. Te 30 lat wstecz znowu mi się coś ułożyło, znowu coś mi kliknęło, że te relacje, że Relacja marzeń, twój projekt. tak. I powstały moje warsztaty, powstały szkolenia, zrobiłem 2 kongresy online o relacjach, zaprosiłem w sumie ponad 20 prelegentów, ponad 20 000 ludzi obejrzało te materiały. O, szapoba. Dziękuję. Ale właśnie to, że ja chcę globalnie dotrzeć do ludzi, no ale to wyjdzie wszystko tylko i wyłącznie może wyjść ode mnie. I teraz ktoś może powiedzieć: no dobra, Sławek, no ale jakim ty jesteś autorytetem w temacie relacji i tak dalej, czy masz teraz partnerkę? Ja mówię: nie mam, ale świadomie nie mam. Dlatego, że mam tam jeden rzecz, którą chcę sobie w swoim życiu też ogarnąć Mhm. i chcę mieć ten temat zamknięty, żebym wiedział, że mogę z dużo większą swobodą wejść w nową relację, żeby coś nie było, co będzie mnie obciążało też gdzieś psychicznie, mentalnie. I w tym momencie to niestety zawsze negatywnie też wpływa na drugą osobę. I ja mówię: nie, ja wiem tutaj od tej strony i wiem, jak w tej chwili. Oczywiście to jest ciągle i tak rozwój, ciągle i tak nauka. I też będę tego doświadczał w nowych związkach, ale też pomogłem paru osobom, które faktycznie skorzystały z moich materiałów i faktycznie na przykład wrócili do siebie, poukładali sobie tą relację. Mało tego, ja z moją byłą partnerką też się rozstaliśmy pokojowo i któregoś razu przyszło mi do głowy zrozumienie właśnie w tym całym moim procesie mojego zadbania o siebie. Przyszło mi, że ona często, co jakiś czas przychodziła do mnie z takim pytaniem i mówi: Sławek, ja chcę z tobą ustalić, co my mamy za wspólny cele w życiu, do czego chcemy iść, jaka ta nasza droga taka wspólna, wiecie, co my mamy. A ja w tym momencie, wiecie, się oburzałem i mówię: no jak, no przecież o co ci chodzi? No przecież chcemy mieć tam dom, chcemy mieć dziecko, chcemy to i tak dalej. I właściwie o co ci chodzi, nie? I ja się tak oburzałem, w tym momencie ją, wiecie, stopowałem. Ona z tym przysłowiowym pustym kwitkiem odchodziła ode mnie znowu. Więc frustracja też narastała i wiadomo, też niezadowolenie, że nie mogła ze mną usiąść do takiej Tak. rozmowy. Dlaczego? Bo ja, słuchajcie, odkryłem, potem sobie to w końcu uświadomiłem, że ja reagowałem w ten sposób, bo miałem lęk przed tą rozmową z nią, bo ja tak naprawdę nie wiedziałem, co właściwie tym celem powinno być. Czy to właśnie to ten dom to jest to, czy coś innego, czy to jest właśnie to. I przez to ten strach, że ja bym miał jej się przyznać, że ja nie wiem właściwie, co tym naszym Mhm. wspólnym celem powinno być, Mhm.
uświadomiłem sobie, że przecież to powinienem właśnie jej powiedzieć, bo ja nie muszę wiedzieć, co powinno być tym celem. To od tego jesteśmy parą, Tak, żebyśmy na ten temat rozmawiali, czyli tak. komunikacja. No i teraz słuchajcie, spotkaliśmy się po jakimś czasie, tak po prostu towarzysko. Ja mówię, wiesz co, chcę się do czegoś przyznać. Pamiętasz, jak przychodziłaś właśnie do mnie z tym pytaniem? No, pewnie, że pamiętam, nie? Ja mówię, wiesz dlaczego ci nie wchodziłem w tą rozmowę i nie odpowiadałem? Bo się bałem ci przyznać do tego, że facet 40-paroletni nie wie, co tym celem powinno być. Mhm. Wiecie, co ona mi odpowiedziała? A wiesz, że ja wtedy też nie wiedziałam? Chciała się Ja, dowiedzieć od ciebie. ja. Można było rozmawiać. I to jest właśnie to, co ja wtedy też zrozumiałem, przerobiłem sobie, dlaczego powstały te warsztaty, dlaczego nikt nie musi z tego korzystać, absolutnie. To jest, i nie musi mnie Tak. traktować jako osobę, z której warto się zaczerpnąć. Ale ja poczułem, że to jest moja droga, ja to zrobiłem, to było też moje nowe doświadczenie, ale zrozumiałem wtedy, że komunikacja jest podstawą podstaw. Jeżeli nie będziemy rozmawiać właśnie między innymi na też te trudne tematy, czyli na wszystkie, nie tylko na te przyjemne, ale na te trudne pytania w związku, nie będziemy odpowiadać, nie będziemy siadać, to po prostu jest zagrzebywanie trupa, zamiatanie pod dywan i któregoś dnia wypada z szafy i jest the end Tak. w jakiejkolwiek postaci. A w momencie, kiedy usiądziemy, ale teraz znowu kolejna rzecz, którą ja zrozumiałem i w moich warsztatach o tym mówię, w moich szkoleniach. Teraz jest bardzo ważne, żebyśmy sobie ustalili w związku, jaka jest intencja tej komunikacji, czyli Mhm. co my chcemy osiągnąć. Bo wiadomo, że przy trudnych tematach, no, pojawiają się emocje i mogą one wyeskalować, zacznie się kłótnia i nic z tego dobrego nie wyjdzie. Więc warto sobie sporządzić taki, nawet taki swój, ja to nazywam takim kodeksem, żebyśmy sobie jak w razie czego rozmawiali, jak Mhm. jakieś mieli takie, wiecie, zabezpieczenia do tego tematu i nawet sobie to spisać i wręcz powiesić w widocznym miejscu, że mamy intencję tego, że zawsze w każdej rozmowie, żebyśmy dążyli do tego, żeby właśnie była ten spokój, żeby iść za tym rozwiązaniem, a nie w problem się wkręcać. I tam, wiecie, gadzi umysł znowu, wiadomo, emocje, eskalacja i zacznie się kłótnia i nic z tego dobrego nie wyjdzie. To jak nawet ktoś zaczyna się rozkręcać, no bo słuchajcie, dlaczego idziemy w takie? Bo to są automaty, to są schematy, emocje się rozbudzają i w tym momencie zaczyna się problem. Teraz Janusza mi widzę zacięło i nie wiem, czy jesteśmy dalej. Jesteśmy. Ja Okej, dobra, to ci znowu wejdę w słowo, bezczelnie, że tak powiem. dawaj. Bo mi się coś przypomniało. Wiesz, jak masz ten kodeks spisany, na przykład 10 albo może 50 punktów, Mhm. to można, my jesteśmy mężczyźni, tak? Do partnerki powiedzieć, patrz, bo łamiesz ten punkt, weź się zastanów nad sobą, bo ty nigdy na to nie zwracasz uwagi i ty zawsze łamiesz te zasady. I oczywiście Piękny przykład. prowokuje dwa te słowa Piękny kluczowe, które przykład. rozwalają wszystko. Ty nigdy i ty zawsze. Tak, tak. Najgorsze, co może być. Ja wiem, jak moja była małżonka używała tych dwóch słów w stosunku do mnie, bo ty nigdy i ty zawsze, czyli ciągle grzeszyłem w jakiś sposób, to wiecie co, szlak mnie w tym momencie trafiał, bo to nieprawda, że ja zawsze i że ja nigdy, że czegoś nigdy Mhm. nie zrobiłem, albo Mhm. zawsze coś zrobiłem, żeby coś spieprzyć. To było bardzo niesprawiedliwe. Mhm. A więc, kochani, jeżeli tylko możecie, porzućcie te słowa nigdy i zawsze, bo to jest coś, co niszczy absolutnie relacje. To jest po prostu skasowanie partnera, partnerki i koniec. O czym Tak, dalej będziemy rozmawiać? tak. No, cudowny przykład podałeś teraz właśnie tego, że i teraz jeżeli mamy tą intencję, że kochanie, zapędzasz się, pamiętaj, mieliśmy tutaj, bacz, mamy napisane, żebyśmy zawsze dążyli do tego, żebyśmy spokojnie rozmawiali i doszli do tego. Jeżeli potrzebujemy teraz przerwy, dobra, przewietrzmy się na 5-10 minut i wróćmy za chwilę do tej rozmowy, bo pamiętaj, że przecież my mamy chcieć jesteśmy najbliższą Tak, osobą mojemu sercu. tak. Jesteś najważniejszą osobą w tym momencie w moim życiu. Więc po pierwsze, dlaczego nie mam, nie, dlaczego warto, żebyśmy się dzielili wszystkimi troskami i rzeczami, które nam doświadczają? Nie chować tego w sobie.
to ta druga osoba, ale teraz jeżeli mamy ustaloną tą intencję, że zawsze dążymy do tego, wiecie, rozwiązania, do tej dobrej strony, to pójdziemy w tym kierunku. I nagle porozmawiasz z tą drugą osobą, ona ci coś powie i ty powiesz, kurczę, dziękuję ci, bo na przykład o tej sprawie nie pomyślałem, że tak mogę do niej podejść. Różne rzeczy się zadzieją. Ale dlaczego? Bo będzie spokój w tej rozmowie. Ta intencja, w jakim kierunku chcemy podążać. I, i teraz wtedy ten przykład a propos tego, wiecie, tego celu. Gdybyśmy wtedy bym jej to powiedział. Ona by mi powiedziała to, co powiedziała, to nie wiem, pewnie byśmy śmiali się z siebie w tym momencie, tak przypuszczam, że jakbyśmy to usłyszeli ze swoich ust. Ale zobaczcie, i w tym mamy już jakieś osadzenie, czyli nie wiemy, jak to powinno wyglądać, ale przynajmniej to wiemy, że teraz coś z tym możemy zrobić. No i teraz są książki, kursy, szkolenia, nie wiem, cokolwiek, możemy szukać rozwiązania, ale wiemy, w jakim punkcie jesteśmy, że nie wiemy, jak to powinno wyglądać, więc możemy. I teraz zobaczcie, i to jest piękno, i to jest przygoda tego, to jest ta ciekawość tego życia, że w tym momencie możemy podejść właśnie do tego, wow, będziemy mieć nowe doświadczenie, będziemy mogli się czegoś nowego sami o sobie nauczyć, wspólnie coś stworzyć. I teraz zobacz, i perspektywa, wow, coś znowu nowego, fantastycznego zrobimy wspólnie. A przecież o to chodzi, że jesteśmy, po cholerę się wiążemy, po to, żeby Tak. potem jak pies z kotem żyć, pod jednym dachem, czy właśnie dawać sobie te możliwości tego, żeby A się psy czuć i koty jak dobrze. wspaniale potrafią żyć ze sobą. Też właśnie, że to nie jest reguła jakaś, że zawsze jest Tak. tam, wiecie, walka. Niesprawiedliwy przykład po prostu. Po prostu szkoda kota, jest szkoda psa. No, my w ogóle ludzie to mamy taką tendencję, to tak na marginesie, zachowałeś się jak świnia. No jak to jak świnia? Dlaczego świnia? Ty hieno! No hiena, no robi swoje. No normalne żyje tak, do czegoś została stworzona. I się zachował jak zwierzę. Zezwierzęcony. Jakie zwierzęta niczego takiego nie robią? To, co my możemy nazywać siebie najwyżej barbarzyńcami, nie wiem jak inaczej, ale po prostu słuchajcie, wkurza mnie to, że słyszę, jak my oskarżamy albo porównujemy się do zwierząt, bo zwierzęta coś złego zrobiły. Nie, zwierzęta tego nie robią. Nie mszczą się, nie są. Mogą być Tak. troszeczkę zazdrosne o Mhm. pogłaskanie po główce, po sierści, ale tego nie robią. One nie mają wbudowanego tego ego, takiego jak my mamy. Mhm. Mhm. Tak, dokładnie. No i właśnie ta komunikacja. No ale to też ewoluowało znowu gdzieś dalej, no bo z racji tego, że tak za 7 lat temu zacząłem świadomie gdzieś o siebie w końcu dbać, bo już prawie 100 kilo ważyłem, już niestety samopoczucie kiepskie, stawy już w kolanach czułem, e, I ale popatrzcie, młody facet, 40 parę lat i mówi stawy, to, tamto. Słuchajcie, ja wszystko to przechodziłem. 40 parę lat, kręczę karku, takie, że na lewą stronę na klatę przechodziło, rwa kulszowa, pojawiała się, bóle kolan, bóle stawów, w ogóle wszystkich stawów i tak dalej, co się ze mną dzieje. Jeszcze wtedy tego nie rozumiałem, miałem 40 parę lat. Ale wtedy zaczęło się karate. Jak dostałem 3 razy w tygodniu wycisk, to była relaksacja. Jak to przeżyć na początek? Boże, przychodzę, bo nie mogę nie przyjść. Najgorsze było pierwsze 10 minut, bo później, bo na początku człowiek myślał, Boże, jak to przeżyć? Później zapominał o tym, tylko robił i był taki luz. Zapominał się, Boże, czyli totalna relaksacja. mhm, Kończyło się, człowiek oczywiście mokry, karatega, to wiecie, można było wyrzymać i tak dalej, ale był luzik, jaki był luz, jak było się fajnie, bo o co chodzi? Wszystko się wyczyściło z tej bani, z dokładnie. przeproszenia. A To później jest to no, właśnie, zacząłem wchodzić dalej. Zdrowie, takie inne historie, o co chodzi? Przecież dlaczego ja tego nie wiem, o czym ja się zacząłem dowiadywać na jakichś szkoleniach? No i tak to się zaczęło, kochani. no to jest Dzisiaj jeden z elementów, 72 lata i jeszcze jakoś tam żyję. Kiedy się świeczka wypali? Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Jeszcze no, parę rzeczy myślę, że mam do czynienia, do zrobienia w tym życiu, więc się tego trzymam, że tak powiem. Mam być zakałą, że tak powiem, życiowym. Nie odpuszczam.
No i sprawa załatwiona. Mamy też No. służyć innym, bo nie przychodzimy tylko tutaj na ten świat, żeby tylko sobie. Ja. I ja, owszem, też. Jest tak zwany, wiecie, pozytywny egoizm, negatywny egoizm. Mhm. Negatywny to tylko ja i wyłącznie ja. Pozytywny przede wszystkim ja, bo bliżej jest koszula ciału, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Dlatego to, o Ładnie. czym mówił Sławek, nie kochałeś, być może nie lubiłeś siebie tak do końca, więc jak można, Mhm. nie kochając siebie, nie lubiąc siebie, kochać innych? Jak można powiedzieć Tak. synowi, kocham cię, synku, Zbyszku, Piotrusiu i tak dalej, kiedy ja sam siebie nie szanuję, nie kocham? To, czego nie mamy, to nie podzielimy się z innymi. Puste spichrze. Tak, dokładnie. Więc no, to, co też powiedziałeś, no w ogóle to zobaczcie też jeszcze jedna rzecz. Wymaszcie sobie z głowy takie przekonanie, że już w jakimś wieku coś już nie można. Z gówno prawda. Zawsze można. To jest tylko pytanie, czy ty sobie na to dasz zezwolenie. I koniec, kropka. Nie ma takiego momentu, w którym nie można odwrócić, nie można wywrócić wręcz nawet swojego życia do góry nogami, jeżeli czujesz potrzebę wewnętrzną dla siebie, że tego potrzebujesz. Sławek, dobra, no nie rozpędza się tak za bardzo, ale może po prostu nie wypada, co ludzie powiedzą. A właśnie, nie? No właśnie, no niech sobie mówią, co chcą. Pytanie, co ty chcesz dla siebie. I to jest istotne. I ja w wieku 42 lat w końcu się ocknąłem, bo się oszukiwałem sam, że jak tam wiecie, raz na 2 tygodnie zjadłem mniejszy posiłek, a nie obżarłem się. Jak raz na 2 tygodnie poszedłem popływać czy pobiegałem i patrzę potem w lustro na wagę, to nie działa do bani z tym odchudzaniem, tam nie ma efektu. A to tylko była ściema jedna wielka samego siebie, bo ja tylko, słuchajcie, nikogo nie oszukujecie dookoła, oszukujecie tylko siebie. Dokładnie, Ale dokładnie. wymówki pięknie brzmią i tak dalej. A jak w końcu trafiłem na moment, w którym powiedziałem sobie, dobra, ja chcę naprawdę inaczej. I pojawiło mi się od razu takie wyzwanie roczne, bezpłatne, do którego mógł uczestniczyć, biegowe. I tak zaczęło się to, że dzisiaj w październiku minęło 7 lat, jak biegam regularnie. Łącznie z dzisiejszym dniem przy -12, po prostu ja wychodzę, idę biegać i nie zastanawiam się, jaka jest pogoda, czy leje, czy śnieg, czy jest piękne słońce. Po prostu to robię. Dlaczego? Wielokrotnie mi się nie chce wyjść, ale ja wiem, po co to robię. Że to jest ta profilaktyka i dzisiaj mam 49 lat i moi rówieśnicy stękają, chwiędają, garść prochów biorą, czyli wiecie, ja nazywam to trucizną tabletek. E, Oczywiście. i po prostu i słyszę często, że no wiesz, no PESEL, nie? Lekarz nawet potrafi powiedzieć takie, no proszę pana, no już PESEL, tak? Co za bzdura i takimi przekonaniami potem żyjemy no i musimy, no tak już wypada. A mi nic nie jest. Wbita kalka. Tak. A ja od tego czasu, jak zrobiłem tą metamorfozę, nie byłem chory, czuję się dobrze. O, zaraz, metamorfozę O proszę, zrobiłeś. o proszę. I ciągle gdzieś tam coś nowego sobie podnoszę poprzeczkę, bo czy ja rewelacyjnie dbam o siebie dzisiaj pod względem takim, wiecie, zdrowotnym? Tak, nie, zawsze coś jeszcze do zrobienia, zawsze tą poprzeczkę można Tak, podnieść, zawsze tak. coś jeszcze można ulepszyć. Ale chodzi o to, żeby też niekoniecznie robić rewolucję, tylko robić ewolucję. I kolejną rzecz na mojej drodze się pojawiła właśnie fototerapia. Mhm. I słuchajcie, ja myślę, że ten projekt Relacja Marzeń, że to będzie ten, którym, wiecie, globalnie dotrę do ludzi, żeby właśnie ich inspirować do tych zmian swojego życia, jeśli są na to gotowi i otwarci. Okazało się, że życie nadal kolejny raz mnie zaskoczyło i się okazało, że fototerapia się pojawiła w marketingu sieciowym i mówię, tu jest dopiero skalowalność, czyli ta możliwość dotarcia naprawdę globalnie do dużej grupy ludzi poprzez właśnie to, że kiedy zadbasz o swoje dobre samopoczucie, to po pierwsze, przecież zobaczcie, jak jesteś niewyspany, jesteś rozdrażniony. Czy w tym momencie łatwiej powiedzieć właśnie, to zrobić ci kawę? A kiedy jednak macie, wiecie, czujecie się dobrze, macie tą dobrą energię, dobry humor, no to z przyjemnością wam przychodzi, z łatwością wam przychodzi powiedzieć, kochanie, zrobić ci kawkę?
I wiecie, i No to dlatego też zrób. tak, i zrozumiałem to, no i można było w tym powiedzieć, o kochanie, coś chyba u ciebie dzisiaj humorek, nie wiem, jakoś może ci poprawić go, może masaż, może kąpiel, może coś, Daj ci stópki wymasuję. na przykład. I wiecie, bo to znowu ty decydujesz o tym, w jaki sposób zareagujesz, nawet na to, że z drugiej strony przyjdzie komunikat, tak fajnie teraz podał przykład Janusz. Zobaczcie, to możemy się bawić w sposób, który daje wartość w tym życiu. Tak. Tylko zależy to od ciebie. Nie od Janusza, nie od tam kogoś. Zależy od ciebie. Tylko i wyłącznie, z czym ty wyjdziesz. I czasami damy ciała, normalne. Słuchajcie, to, że ta komunikacja na przykład, żeby teraz zacząć rozmawiać. Oczywiście, jeżeli mamy przekonania, nawyki i tak dalej, które są, wiecie, te niewspierające powiedzmy, to pamiętajcie o tym, że też potrzeba czasu, zanim wy usiądziecie na przykład i nawet tą kartkę będziecie mieć wypisaną z tym intencją, że już wracając do tego przykładu. I będziecie się wywalać na początku, będziecie eskalować, no bo tak automatycznie działamy. Ale jeżeli macie to i będziecie do tego wracać, to jest proces, który będzie spowodował, że będziecie coraz szybciej się orientować, że znowu poszliście w starym schemacie i przyjdzie w końcu moment, który się to przestawi i zaczniecie już płynąć w tym dobrym kierunku, który sobie ustaliliście. Także Tym nie, bardziej, nie że bicujcie. ćwiczenie czyni mistrzem. Dokładnie. Więc Tak jak nawiążę do treningów, do sztuk walki czy coś w tym rodzaju. no właśnie. Kiedyś przeczytałem, żeby wyprowadzić prawidłowo podstawowy cios, tak zwany cki, to trzeba 100 000 razy wyprowadzić to uderzenie. Co? Boże, nie, to jest niemożliwe. Możliwe. 3 razy w tygodniu przychodzisz na trening, jeb z przeproszeniem, i tak przez kilka lat i żaden problem. I To nie voilà. oznacza, że ja byłem mistrzem, że umiem idealnie i tak dalej. Uchowaj Boże, bo po prostu byłem za stary też. Ja nie walczyłem w zawodach i tak dalej, ale dla siebie samego to robiłem. Mhm. I dzisiaj ostatni trening to był 2004 rok, ale co już po prostu mam takie okresy, że nie ćwiczę, ogólnorozwojówka, rozciągnięcia, dużo ćwiczeń rozciągających i tak dalej. To żeby szpagatu co prawda nigdy nie zrobiłem, ale zawsze mi tyle brakowało. Może dlatego, że przerywałem, kilka miesięcy znowu nic nie było, później znowu Mhm. 3-4 miesiące znowu ćwiczę. Zaczynam od 10 minut, po tygodniu 15 i powiecie, zakwasy te inne historie, nie ma Mhm. co tam, nie, dzisiaj to wezmę 4 godziny treningu i będę Schwarzenegger. No tak nie da się. Wszystko Nie potrzeba da czasu. się. Po prostu nie da się nauczyć jakiegoś obcego języka, starając się zapamiętać 1000 słów w ciągu jednego dnia. Zapamiętaj 2 słowa dziennie. Wystarczy. To po roku byś miał prawie 800 słówek i wystarczy ci to na przykład, no nie? A więc cierpliwie. Takie zdanie kiedyś otrzymałem. Akurat mam taką książkę, Nie samym chlebem żyje człowiek, jak odkryć Boga w sobie, napisaną. To jest prawie 450 stron, a napisałem ją, słuchajcie, w ciągu miesiąca i 10 dni. Wow. To było pisanie jak w amoku, to jest magia jakaś była. Znaczy, ktoś mi podpowiadał, wstawiał twardy dysk z gotowcem, ja tylko po prostu... Ale o co chodzi? Tam się pojawia takie zdanie, które zeszło do mnie kiedyś. Mhm. Ja zawsze byłem emocjonistą. Wszystko trzeba u mnie było na przedwczoraj, a najlepiej na przedwczoraj. Perfekcjonista, znaczy najlepiej jak się da. I w pewnym momencie przyszło takie zdanie, do mnie. Cierpliwości, cierpliwie się ucz. Więc ja się chwyciłem za głowę, co? Gdybym siedział miesiąc czasu i starał się wymyśleć taką sentencję, to w życiu bym nie wymyślił. Cierpliwości, cierpliwie się ucz. I to jest bardzo sensowne, bardzo celne. Bardzo Stopniowo, piękne step zdanie, by no. step, krok po kroku. Tak. A nie Właśnie, dzisiaj, już nagle wszystko naraz. Nie, nie, spokojnie, dokładnie. Właśnie luźno, to. Piękne dystansie. zdanie. No nie? Piękne zdanie, Janusz. Ja sobie je zabiorę w takim kładzie. Zabieraj. Ja dostałem, dzielę się.
Tak, suma drobnych, małych kroków, ale codziennych, Tak. to robi te wielkie wow sukcesy. Jakiekolwiek, bo tu wiecie, często nam się jakieś tam schematy włączają myślowe, ale chodzi o cokolwiek. Że potrzeba wszystko czasu, a nie, że to nagle z jednego dnia zbudujemy coś nowego, nowy jakiś swój nawyk, nowe zachowania i tak dalej. Wszystko potrzeba czasu. Jak właśnie pięknie to podał, to jest takie bardzo obrazowe a propos treningów, nie? Jakiejkolwiek sztuki sportowej. Tak, To tak. potrzeba czasu, żeby efekt, rezultat. Ale mogę Wam powiedzieć jedną rzecz, że przychodzą szybciej te rezultaty, kiedy będzie konsekwencja, niż sobie możemy się spodziewać. I taki mój przykład, jak ja zaczynałem tą przygodę z bieganiem, to ja sobie, słuchajcie, postanowiłem cel, obrałem. Jaki za rok chcę mieć rezultat. No i moim rezultatem wymyśliłem sobie, że ma być 10 cm mniej w pasie i 10 kg mniej wagi. I słuchajcie, jak zapisywałem to, bo zapisywałem oczywiście na papierze, bo to jest ważne, żeby zapisywać Tak, takie tak. rzeczy, to zatrzymała mi się ręka, bo no nie mówię, to jest możliwe, że ja za rok zgubił 10 centymetrów? A jest możliwe. Dlaczego? Dlaczego? Bo przekonania, Tak, wcześniejsze niepowodzenia tak. powodowały, że niewiara. Ale zapisałem to. I ta konsekwencja tego codziennego, według tamtego wyzwania, biegania, sam jeszcze też zadbałem o to, jak ten mój talerz ma się zmienić, czyli i nie robiłem żadnej rewolucji żywieniowej, ale po prostu usunąłem dwa największe błędy żywieniowe. Obżarstwo i podjadanie. Mhm. I efekt był taki, słuchajcie, że co miesiąc sobie sprawdzałem, jaki jest postęp i co miesiąc miałem postęp, a po 4 miesiącach, jak sobie zapisywałem kolejny miesięczny rezultat, to sobie mówię, a spojrzę sobie właściwie od 1 października, co się zadziało. I ja patrzę, a ja zrobiłem już cel roczny. I mówię, i tak sobie myślę, mówię, a z jaką łatwością mi to przyszło? I Z karpika perspektywy skończyłeś. czasu. Wow! I się okazało, że musiałem jeszcze 2 razy poprzeczkę podnosić, bo ustanowiłem nowy cel. Po iluś miesiącach kolejnych znowu go przegoniłem i finalnie po roku zrzuciłem 22 cm w pasie, 20 kg. Można. Można wszystko. I dlatego moja taka zasada, ale której się uczyłem, bo kiedyś byłem czarnowidzem. Też miałem różne kalki w głowie, jakieś blokady, jakieś wbite, nie moje, że tak powiem, wyobrażenia, że jestem do niczego, że nie umiem, że nie potrafię i tak dalej. I jak przyszły bardzo ciężkie doświadczenia, no to ja stwierdziłem, że albo zostanę na tym dnie mentalnym, ale to, co powiedziałeś, w tych bardzo niedobrych, pozornie niedobrych doświadczeniach, znajdź coś, co będzie dobre. I ja stwierdziłem, że jak kurczę, jak schodzę jak alkoholik dosłownie do samego dna z różnymi rzeczami i tak sobie pomyślałem, kurczę, to nawet jak będę na dnie, to się odbije. I to mnie oświeciło i pomału zacząłem iść w górę. Zacząłem zmieniać swój sposób myślenia i ja dzisiaj mówię, jak mi powiesz, chłopaku, że ty nie umiesz, nie potrafisz, nie możesz, to cię rozklepie o ścianę. I wtedy zobaczysz, jak cię dołupię, czy nie wzbudzę w tobie chęci oddania. Bo to jest normalne. I wtedy, a jednak umiesz, jednak wraca ci chęć do życia, bo dostałeś po schabach. Więc dlatego umiem, daję radę, potrafię, jestem zdolny. I to trzeba sobie wbić jak mantrę i sobie ciągle powtarzać. Bo jesteśmy istotami boskimi, tak prawdę mówiąc. A to nie wiecie, że bogami jesteście? Kto to powiedział? No, niektórzy nie uwierzyli, porwali za kamienie. No, w waszym piśmie to jest napisane. No, mniejsza z tym, nie będę rozwijał tego tematu. Umiem, potrafię, jestem zdolny, mam możliwości, jest to dla mnie wszystko możliwe, wszystko. Bańka, kiepełka. Do tego dodam jeszcze takie zdanie, które od razu mi się też przypomniało, na takiej jednej grupie, której jestem, to tam znowu pada zawsze takie zdanie, jeszcze nie umiem. Aha. Że tak, fajnie tutaj Janusz powiedział, że umiem, czyli to w tym momencie nie umiesz. No, zresztą zobaczcie, Tak, to jest prosty ten, przykład. dobrze.
ale we wszechświecie cała wiedza jest, wszystkie umiejętności. Tak. To, co stwarzamy, to, co wymyślamy, idzie do tak zwanych pól morfogenetycznych, to wszystko Mhm. jest. Zobaczcie, co jest dzisiaj z małymi dziećmi. Dzieciak dostaje komórkę do ręki, ja muszę czytać instrukcje albo jakieś urządzenie, a dzieciak bach, 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 intuicyjnie. Moja cioteczka, tylko kilka lat starsza ode mnie, ma wnuczkę i mówi: Wiktoria, powiedz mi, jak to czy to przełącza? Ta nie czytała instrukcji. 10-letnia dziewczynka, bach, 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 wszystko jest jasne. Tak. Skąd one to wiedzą? Wszystko już jest. I Tak. jeżeli tylko mówimy, że nie umiem, to zaprzeczam sobie samemu. To uwierz, że umiesz, bo to już w sensie duchowym jest, o ile jesteś Mhm. otwarty na to. Tylko wsiądź. Mhm. Dokładnie. No. Sławku, będziemy chyba kończyć, bo już będziemy mieli chyba Tak. 1,5 godziny, a tematy jeszcze będą. Jeszcze będziemy sobie Mhm. rozmawiać, bo kochani, nie wiem jak wy, ale dla mnie to, co mówił Sławek, ta cała rozmowa, ten jego przekaz, no jest, powiem tak, jest niesamowity. Następny rozmówca, Dziękuję. który naprawdę wie, co może przekazać. I to też jest dowód na to, że możemy, że umiemy, bo jeżeli nawet ja sam nie wiem jak i co, to pojawia się taki anioł na 2 kopytkach, z przeproszeniem, w ludzkiej postaci, jest skierowany do nas i po prostu nam może coś przekazać. Nawet jedną myśl, a więc z tej 1,5 godziny, na przykład tej naszej rozmowy, pytanie, co ewentualnie do was dotarło, kochani? Jakie jedno być może zdanie? Może jakaś wypowiedź, a może wiele tych wypowiedzi. I to jest właśnie to, że my wzajemnie możemy sobie służyć jeden drugiemu. To jest jeden z naszych celów życiowych i nasza ścieżka. Jak 5 palców tej samej ręki, o ten kciuk, taki ciort wie jaki, z przeproszeniem, odstaje. Wszystkie proste, a ten jakiś z boku. Ale bez tego kciuka przeciwstawnego nie chwyciłbym szklanki, nic bym nie utrzymał w ręku, tylko co to zachwyt, a teraz co to jest zachwyt? Mhm. No. Wszystko. A więc jesteśmy wspólną ludzką rodziną. Żyjemy dla siebie, wymieniamy się, uczymy się, bo celem naszego życia jest wzrastanie. Wzrastanie. Sławku, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Ja również Dla dziękuję za mnie zaproszenie. niezwykle cenną. Myślę, że dla naszych oglądających, dla naszych obecnych tutaj widzów, gości na moim kanale jest to, myślę, że bardzo cenna lekcja. Nie kończy się na tym, bo te wywiady będą razem z tobą również. Będziemy jeszcze rozmawiać i na pewno będziesz miał wiele też do przekazania. Jak widzicie, nie mówimy o jakichś biznesach, jakichś innych historiach i tak dalej. O tym też będziemy mogli mówić, bo warto coś zrobić dla siebie, warto w sferze finansowej coś zrobić dla siebie. Sławek też ma pewne pomysły, ja też mam pewne pomysły. Można łączyć się. Ja wielokrotnie mówię, tylko razem. Jeżeli odpowiada to 2 ludziom czy większej grupie, róbmy to. Łączmy się, wspierajmy się nawzajem. Nie Mhm. szukajmy konkurencji. Bo on ma, a ja nie mam. To trzeba mu zabrać. Myślenie idiotów. Nie urażając nikogo. Ja mówię o stanie świadomości. Także Sławku, do następnego zobaczenia. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to, że widzę cię na tle, na pięknym tle, bo to ci wycisza, ta palma, to morze i tak dalej. Takie piękne widoki. No i wszystko. Ja dziękuję również za dzisiejsze spotkanie, za zaproszenie, Janusz. Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy słuchają nas. Nawet podzielcie się w komentarzach, co takie osoby zabraliście do siebie. A jeszcze jak sobie zechcecie to, co Wam zagrało w serduchu, wdrożyć w swoje życie, no to już w ogóle będzie coś pięknego. Tak. Także do Trzymajcie się, kochani. usłyszenia. Przepraszam cię, przepraszam, mów. No okej, no, do zobaczenia po prostu. No, do Do zobaczenia, do zobaczenia. usłyszenia. Na koniec proszę was oczywiście jak zawsze o lajki, o komentarze, rozbudowane komentarze. Podzielcie się
jakimiś własnymi historiami. Kto wie, może z kimś z Was też zrobimy jakieś rozmowy, może w większym gronie się spotkamy kiedyś. Wszystko jest możliwe. Proszę Was o subskrypcję, o dzielenie się linkami, rozsyłanie linków, udostępnianie na swoich social media i tak dalej, bo tego typu treści powinny być promowane. Bez Was nie będzie nic. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Papatki. Do następnego zobaczenia. Do zobaczenia.